Cześć, tu Jarek z Szalonych Walizek. Jak pewnie wiesz z poprzedniego odcinka, jesteśmy w Ubud na Bali, dokąd wróciliśmy po rocznej przerwie. Miasto spodobało nam się tak bardzo, że chcieliśmy je lepiej poznać z każdej strony. I po tym pobycie już wiemy, że kolejnych powrotów do Ubud wykluczyć nie możemy. Dzień dobry, wyszedłem na spacer po polach ryżowych. Zainspirował mnie do tego spaceru Darta, mężczyzna, którego wczoraj poznałem w warungu obok nas, właściciel tego warunga, który spaceruje od wielu, wielu lat tak prozdrowotnie po tych polach, jest już starszym panem. Po prostu mówi, że dba o zdrowie w ten sposób, a przy okazji on doskonale zna Ubud, wie jak Ubud się zmieniało i ma ogromną wiedzę na temat uprawy ryżu. System balijski uprawy ryżu nazywa się Subach i miał mi o tym opowiedzieć, ale Darta napisał mi rano, że w nocy źle się poczuł. Musiał pojechać do szpitala i niestety nasz wspólny spacer musimy przełożyć na nie wiadomo kiedy, więc po prostu jestem sam, chcę zobaczyć i pokazać wam, jak piękne są te pola. Ja tutaj już byłem, ale nie byłem o poranku. O poranku wyglądają jeszcze bardziej magicznie. I co ciekawe, tu jest tak zwana green zona, czyli to jest miejsce, gdzie nie można budować. Ale niestety, co go też bolało i też mi powiedział, w różny dziwny sposób można się domyślać, że za łapówki część tej green zony już nie jest green zoną i zaczynają się tutaj budować najpierw sklepy, później jakieś restauracje, a później już budownictwo mieszkaniowe. To, co nas zafascynowało w Ubud, to kompletność tego miejsca, które oprócz miejskiej zabudowy i zgiełku dużego miasta oferuje takie oazy jak pola ryżowe znajdujące się prawie w centrum miasta, gdzie można się wyciszyć i wypocząć, szczególnie o poranku. W tej okolicy sporo jest noclegów nastawionych na gości szukających w tym miejskim zgiełku właśnie spokoju i harmonii. W Ubud jest oczywiście takie miejsce jak Monkey Forest, który pokazywaliśmy w jednym z filmów z poprzedniego pobytu, ale to komercyjne miejsce, gdzie jest dużo ludzi, a z uwagi na małpy trzeba zachować szczególną czujność. Chociaż na Bali nie trudno trafić na jakieś święto i rodzaj celebry, to tym razem trafiliśmy na kumulację ceremonii, które ciągnęły się prawie codziennie przez pierwszą połowę listopada 2024 roku. Ich centralnym punktem była hinduistyczna świątynia Purataman Saraswati w Ubud, poświęcona bogini wiedzy, sztuki i literatury, która obchodziła swoje święto zwane Odalan. To ceremonia upamiętniająca rocznicę założenia świątyni, odbywająca się co 210 dni zgodnie z balijskim kalendarzem Pawukon. Dokładne daty tych uroczystości zmieniają się każdego roku. Wszystko zaczyna się od Diwali, zwanego też Świętem Świateł. To jedno z najważniejszych świąt hinduistycznych, obchodzone głównie w Indiach, ale także w innych krajach z dużą społecznością hinduistyczną. Na Bali, szczególnie w Ubud lub Denpasar. Ceremonie lub próby do nich odbywają się prawie codziennie. Jedną z nich, którą można rozpoznać po zawieszonych metalowych przedmiotach jak choćby garnki, jest Tumpek Landep, czyli Dzień Błogosławieństwa Przedmiotów Metalowych, co oznacza wygnanie demonów z tych przedmiotów i ze swojego życia. Trzeba przyznać, że życie duchowe Balijczyków jest bardziej skomplikowane i złożone niż mogłoby nam się wydawać. Przeplatane jest codziennością i licznymi wierzeniami. Od duchowości nie da się uciec na Bali nawet podczas zakupów.
Wiecie, że jeśli wstaniecie odpowiednio wcześnie i będziecie pierwszymi klientami jakiegoś sklepu, możecie zrobić zakupy taniej? Balijczycy uważają, że pierwsze zarobione pieniądze to dobry znak. Dlatego nie targują się z pierwszym klientem, gotowi są spuścić z ceny, a zarobionymi pieniędzmi omiatają towar, żeby przynieść szczęście w biznesie. Gdy jedni handlują, inni tworzą ofiarki dla bogów, które składa się co najmniej 2 razy dziennie. Na ziemi składa się ofiary dla złych duchów, demonów, bo one mogą zadowolić się byle czym. Wyżej umieszcza się ofiary dla dobrych duchów. Są one bardziej okazałe. Symbole popkultury można spotkać w niejednym miejscu na Bali, ale takiego cudeńka jeszcze nie widzieliśmy. Ten sklep z hełmami i akcesoriami z mojej ulubionej serii George'a Lucasa można znaleźć naprzeciwko kultowej restauracji Nusantara. To tylko kolejny dowód na talenty artystyczne rzeźbiarzy z Ubud, którzy potrafią tworzyć cuda. Zresztą jeśli wybierzecie się na zakupy, przekonacie się sami. Zakupy od chłopaka. Na jeden wieczór. Na jeden wieczór. 2,5 miliona. Spontanicznie. Ile? Kinga dostała na zakupy od chłopaka. O, A ja ile dostanę od męża? bieda. Od męża dostaniesz... On nie będzie w ogóle liczył. Proszę. Nie, dlatego ma się męża, a nie chłopaka. Albin! Osobiście nie jestem wielkim fanem zakupów, przy których na dłuższą metę męczę się. Ale w imieniu Doroty i dziewczyn mogę powiedzieć, że sklepiki w Ubud to dziewczyński raj. Fatałaszki, piękna biżuteria, która na mnie też robiła wrażenie. Nie zapominajmy jednak, że równolegle w Ubud kolejny tydzień trwają ceremonie na cześć Purataman Saraswati. Więc zakupy to jedno, a w międzyczasie obserwujemy to niezwykłe dla nas wydarzenie. Odszedłem kawałek dalej, ale myślę, że dalej jest głośno. Zupełnie przypadkiem trafiliśmy tym razem w Ubud na święto świątyni, która znajduje się obok Pałacu Królewskiego. Wielka procesja, która przeszła przez miasto, 20-30 minut, niekończące się tłumy. Wyglądało to imponująco i powiem szczerze, tak jak wcześniej myślałem o tej balijskiej muzyce, że to jest kakofonia dźwięków, to tutaj mogłem się zorientować, że jednak tak nie jest i ta muzyka ma zdecydowanie sens. 5 listopada, w tym czasie jesteśmy, więc jeżeli będziecie w Ubud, to spróbujcie też się tutaj wybrać. Przy okazji odwiedzamy tę świątynię zwaną również Pałacem Wodnym.
Wstęp kosztuje 50 000 rupii. Żeby wejść, trzeba ubrać kimono, które niestety dawno nie widziało prania, oraz sarong, a mężczyźni obowiązkowo udan na głowę. Woda w hinduizmie ma głębokie znaczenie duchowe i rytualne, a ta w Pałacu Wodnym pochodzi ze świętych źródeł. Jest symbolem czystości i mądrości, jest używana do rytuałów oczyszczających. Wybierzcie się tu, żeby zobaczyć stawy pełne kwiatów lotosu, a także ich owoców. Lotos symbolizuje duchową czystość i odrodzenie i jest ważnym motywem w balijskim hinduizmie. Kawałek za Pałacem Wodnym znajduje się zejście na wąską ścieżkę, którą można dojść do pól ryżowych, zlokalizowanych w Ubud. W pełnym słońcu wyglądają pięknie, a do tego można tu schować się w cieniu palm obsadzonych wzdłuż tej drogi, pośrodku pól ryżowych. Dotarliśmy do Sweet Orange Warung. Niesamowite miejsce, położone, ukryte w ogóle. To jest taki secret place, ukryte w Ubud pośród pól ryżowych. Z ulicy praktycznie wiedzie taka wąska ścieżka, którą łatwo przeoczyć, ale jak będziecie mieli lokalizację, to spokojnie do tego miejsca traficie. Cicho, spokojnie, klimatyczna okolica. Wybraliśmy się tu, żeby coś zjeść i posiedzieć w ładnym otoczeniu, ale ostatecznie po przeglądzie karty rozmyśliliśmy się i poszliśmy dalej w drogę. Spacerując wzdłuż pól, zwróćcie uwagę na betonowe płyty na ziemi z różnymi napisami i motywami. Są wykonywane w tym miejscu, można je sobie zamówić i zostawić na pamiątkę w Ubud. Dzięki za oglądanie tego vloga, za łapki i suby. Do zobaczenia w kolejnym filmie na kanale.